Skoro kliknąłeś w to wideo, to pewnie samemu czytasz książki, być może interesuje Cię rozwój osobisty, albo po prostu chcesz zdobywać nową wiedzę. Ewentualnie znasz mnie osobiście i po prostu jesteś ciekawy, co mam tutaj do powiedzenia. W tym wideo opowiem Ci o 10 książkach, które przeczytałem w zeszłym roku, czego się z nich nauczyłem i czy warto po nie sięgnąć w 2025. Cześć, nazywam się Krzysztof i dzielę się tutaj z innymi tym, czego sam się uczę. Ostatnio jestem zainteresowany rozwojem osobistym, produktywnością oraz niezależnością finansową. Tym samym książki, o których tutaj opowiadam, krążą przede wszystkim dookoła tych tematów. Na co dzień pracuję w korpo, ale na boku tworzę też swoje projekty. Między innymi piszę swój newsletter, staram się rozwijać swoją markę osobistą oraz małymi kroczkami buduję swój własny biznes. Oraz jak widać czytam książki. Jeśli jesteś na takim etapie życia, na którym chcesz poszerzać swoją wiedzę, zależy Ci na stawaniu się najlepszą wersją samego siebie, albo po prostu jesteś ciekawa świata, to mam nadzieję, że znajdziesz tutaj coś wartego uwagi. Zapraszam serdecznie. Zeszłoroczne lektury podzieliłem na 3 kategorie. Rozwój osobisty, biznes i pieniądze oraz filozofia życia. Warto też wspomnieć, że kolejność tutaj nie ma znaczenia. Nie porządkuję tutaj książek od najlepszej do najgorszej albo w drugą stronę, ale na sam koniec na pewno podzielę się swoimi top 3 rekomendacjami. Także let's go i zacznijmy od rozwoju osobistego. Pozycja numer 1 to Happy Sexy Millionaire i tytuł brzmi tak, jakby książka była napisana przez Andrew Tate'a, ale nic bardziej mylnego. W istocie ta książka polemizuje z typowymi społecznymi wartościami, takimi jak pieniądze, sława czy status. Jest napisana przez Stevena Bartletta, dość znanego przedsiębiorcy, podcastera. Steven dzieli się tutaj swoją dość trudną historią, która mogłaby być idealnym przykładem historii od półcybuta do milionera. Opowiada ją przez pryzmat tego, że gdy był nastolatkiem w bardzo trudnej sytuacji takiej życiowej, finansowej, to postanowił sobie, że w przyszłości zostanie tym szczęśliwym sexy milionerem. I faktycznie w ciągu swojego życia dotarł do tego momentu i dzieli się również tym, jak dotarcie do tego sukcesu, który osiągnął, zmieniło właśnie jego postrzeganie sukcesu, statusu i pieniędzy. Jest to bardzo lekka i przyjemna lektura. Steven pisze w bardzo przystępny sposób. Jest to też absorbujące, te jego historie i przypowieści są naprawdę wciągające. Z pewnością ta książka zachęciła mnie do takiej autorefleksji nad tym, co postrzegam jako sukces w moim życiu, do czego dążę, jaki jest sens, powiedzmy, tego życia, i pomogła mi skalibrować swoje postrzeganie szczęścia. Drugą pozycją jest Hidden Potential Adama Granta. Autor przekonuje tutaj, że najważniejszym wyznacznikiem tego, aby osiągać większe rzeczy, jest wykorzystanie swojego ukrytego potencjału. I podkreśla, że szanse, wsparcie oraz taka umiejętność przetrwania jest dużo istotniejsza niż wrodzony talent albo jakieś nierówne szanse, z którymi się rodzimy. Książka ma formę poradnika, ale jest tak skonstruowana, że nie daje po sobie tego poznać. Autor przytacza bardzo dużo badań naukowych, które w prosty i przystępny sposób tłumaczy. Wrzuca wieloma faktami i podkreśla, że właśnie ten ukryty potencjał jest dużo istotniejszy i takie twarde metryki typu, nie wiem, oceny w szkołach, ukończona uczelnia czy odbyty staż koniec końców nie mają aż takiego właśnie znaczenia niż to, jakie doświadczenia nas przede wszystkim ukształtowały, przez jakie trudności przeszliśmy w życiu i w jaki sposób poradziliśmy sobie z różnymi przeciwnościami losu. Grant daje nam tutaj różne strategie do tego, aby się rozwijać, aby osiągać te greater things. Z tej książki chyba najbardziej ze mną został koncept wykorzystywania tak zwanych rusztowań, czyli tymczasowych systemów wsparcia. Tak jak budowniczy wykorzystują rusztowania, aby dotrzeć na wyższe kondygnacje budynków, tak samo my możemy wykorzystać te systemy wsparcia do tego, aby
nabrać pewności siebie, aby pokonać te pierwsze przeszkody, które zwykle są najbardziej zniechęcające do dalszego działania i żeby po prostu mieć takie początkowe wsparcie. Te systemy przydają się przede wszystkim, gdy jesteśmy na ścieżce do osiągnięcia jakichś celów, zwłaszcza takich, które wydają się nieosiągalne, zwłaszcza jeśli działamy w pojedynkę. Myślę, że bardzo fajnie się to wpisuje w całą tezę książki, która swoją drogą bardzo przypadła mi do gustu. Jako osoba, która nie jest wyspecjalizowana w żadnej jednej konkretnej dziedzinie, podoba mi się to podejście, że ten potencjał i osobiste doświadczenia, to jakimi jesteśmy ludźmi, nasz charakter dużo bardziej nas predysponuje do tego, aby móc coś osiągnąć, niż rzeczy, które możemy na przykład wpisać do CV. Tym samym bardzo serdecznie polecam tę książkę każdemu, kto chce osiągać wielkie rzeczy, każdemu, kto napotyka wciąż różne przeciwności losu i wie, że może robić więcej, ale nie do końca wie, jak się za to zabrać. Pozycja numer 3 to Feel Good Productivity. Jest to książka napisana przez jednego z moich ulubionych twórców internetowych, gościa, który jest nazywany guru produktywności. Facet ma background w medycynie, którą porzucił właśnie na rzecz kariery na YouTubie oraz takiej szeroko pojętej przedsiębiorczości. Autor, Ali Abdaal, poza tą książką ma bardzo dużo wartościowego kontentu, zwłaszcza na YouTubie. I ta książka jest troszkę taką kwintesencją całej jego dotychczasowej działalności. Jeśli byście obejrzeli dużo jego filmów, to odnajdziecie bardzo dużo tej wiedzy również w tej książce, ale tutaj jest ona zaprezentowana w taki bardziej zwięzły i ukierunkowany sposób. Ali przekazuje tutaj bardzo odświeżające spojrzenie na produktywność, odcinając się od takiego hustle culture i podkreślając, że cała droga, którą podążamy do naszego celu, jest dużo istotniejsza niż ten finalny rezultat. Znajdziemy tutaj szereg sposobów na zwiększanie swojej produktywności, wszystkie podparte rzetelnymi badaniami naukowymi. Ali w bardzo fajny sposób przedstawia krótką historię, później badanie naukowe, które koresponduje właśnie z tą historią, tłumaczy, jak to badanie naukowe było na przykład przeprowadzone i jakby wnioski z tych badań i przekształca je właśnie w jakąś metodę, w coś takiego praktycznego, co możemy zastosować na co dzień. Co więcej, każdy rozdział kończy się 3-4 propozycjami różnych eksperymentów, bo tak jak Ali podkreśla, różne metody mogą się sprawdzać dla różnych ludzi. Więc rekomendacją jest generalnie, żeby spróbować sobie wszystkiego i trzymać się tego, co działa dla Ciebie. Z książki dowiesz się m.in. tego, jak zabawa i ludzie mogą sprawić, że Twoja produktywność będzie dużo wyższa oraz na przykład jak znaleźć swój kierunek w życiu i mieć odwagę, aby nim podążać. Kolejna stosunkowo lekka książka i taka, która fajnie może pozmieniać Twoje podejście i sprawić, że po prostu zaczniesz działać więcej, szybciej, bardziej intencjonalnie i skupiać się na tym, na czym Ci faktycznie zależy. Numer 4. Same as ever. Jest to książka napisana przez Morgana Housela, tego samego gościa, który napisał Psychologię pieniądza. I da się poznać, że ta książka jest napisana przez tego samego autora. Housel ma niesamowitą umiejętność angażowania w historię, którą przedstawia i właśnie bazując na tych historiach przekazuje szerszą wiedzę. W tym przypadku wszystko bazuje na tezie, że przewidywanie przyszłości jest bardzo trudne, że zwykle jest tyle różnych czynników, które mogą pójść w różnych kierunkach, że tak naprawdę jest minimalna szansa na to, że nasze predykcje się sprawdzą. Zatem to, co autor proponuje, jest, aby zamiast starać się przewidywać, co może się wydarzyć, raczej skupiać się na tym, co wiemy, że na 100% się wydarzy, bo działo się tak od zawsze. Zatem na przestrzeni kilkunastu rozdziałów mamy tutaj wiele lekcji na tematy niezmienne, których możemy być pewni, że będą miały miejsce i to, jakie za sobą niosą skutki i czego możemy się z nich nauczyć. Książka, tak jak Psychologia pieniądza, korzysta z bardzo przystępnego języka.
W prosty i dający się zrozumieć sposób Hauser przedstawia wszelkie, nawet te najbardziej skomplikowane zagadnienia, tak że przez tę książkę tak naprawdę się leci. Czasami można nawet mieć wrażenie, że czyta się jakąś fikcję, jakąś dobrą fabułę, bo te historie po prostu są tak wciągające. Czytając tą książkę poznamy dużo rzeczy, które zawsze pozostają niezmienne. Dzięki tej wiedzy lepiej nauczymy się operować ryzykiem, podchodzić do nadarzających się okazji, a także jak nawigować właśnie w świecie pełnym niepewności. Pozycja numer 5 i książka, która chyba w tym roku spodobała mi się najbardziej. Ma też najbardziej catchy tytuł, który z jednej strony może odstraszać, z drugiej strony może niektórych przyciągnie, ale generalnie jest to świetna lektura. Jako zawodowa terapeutka i behawiorystka, autorka Logan Ury stworzyła niepowtarzalny przewodnik po relacjach romantycznych, zagłębiając się w psychologię ludzką w kontekście miłości, przedstawiając wiele prawdziwych historii swoich pacjentów, dzięki którym w łatwiejszy sposób każdy czytelnik jest w stanie się z tym wszystkim tutaj dużo bardziej utożsamić. Książka oferuje szereg sposobów, wszystkie mocno ugruntowane w badaniach naukowych, na tworzenie szczęśliwszych i trwalszych relacji. Co prawda, niemal połowa książki skupia się przede wszystkim na randkowaniu, zwłaszcza właśnie w erze aplikacji randkowych, ale każdy, kto jest w stabilnym, zdrowym związku, na pewno znajdzie tutaj również coś dla siebie. Jest tutaj ogrom wiedzy. Dowiesz się z tej książki m.in. Jakie masz tendencje randkowania, jaki jest Twój styl przywiązania, ale też na przykład w jaki sposób i kiedy jest odpowiedni moment, aby zakończyć związek, ale też takich punktów, które warto zrobić, zanim zdecydujemy się na następny krok i postanowimy na przykład się oświadczyć albo wziąć ślub. Tym samym nawet jeśli właśnie jesteś w szczęśliwym związku, ta książka jest również dla Ciebie. Mnie ta książka pomogła zrozumieć, dlaczego moje wcześniejsze relacje skończyły się w taki sposób, w jaki się skończyły. Pomogła mi uzmysłowić sobie, czego szukam w swojej partnerce, a także sprawiła, że przewartościowałem różne swoje rzeczy właśnie w tej sferze relacji romantycznych. Jest to rewelacyjna lektura, zwłaszcza jeśli zależy Ci na tym, aby stawać się lepszym partnerem, jeśli szukasz miłości i trwałej relacji, albo jesteś po prostu ciekawy ludzkiej psychiki i tego, w jaki sposób funkcjonujemy właśnie w tym kontekście relacji romantycznych. How to Not Die Alone ma z pewnością charakter poradnika, ale jest też niezwykle lekka, ciepła, pełna humoru. Te osobiste historie pacjentów, autorki sprawiają, że dużo lepiej potrafimy się odnaleźć w tym, o czym autorka mówi, odnaleźć siebie też w tych historiach. Generalnie raczej zostawia się z takim dobrym poczuciem, ale też po prostu daje do myślenia. Szczerze mówiąc, jeśli masz przeczytać tylko jedną książkę z tego zestawienia, to myślę, że to jest najlepszy wybór. How to Not Die Alone kończy nasz dział rozwoju osobistego, więc przejdźmy do biznesu i pieniędzy. A tę sekcję rozpoczniemy sobie od Genius Makers. Genius Makers to pozycja obowiązkowa dla każdej osoby, która zainteresowana jest tematem AI i chce się rozwijać i poszerzać swoją wiedzę właśnie na temat sztucznej inteligencji. Podczas gdy większość tytułów z tej tematyki skupia się na technicznych aspektach AI albo na potencjalnych zagrożeniach w przyszłości lub skutkach po prostu rozwoju tej technologii, Kate Metz pokazuje, w jaki sposób ta technologia się rozwijała. Czytając tę książkę dowiesz się, kto i w jakim stopniu brał udział w tworzeniu tej przełomowej technologii, jak poszczególni kluczowi gracze różnią się od siebie w swoim podejściu do sztucznej inteligencji oraz jakby wizji przyszłości, która się właśnie wiąże z tą sztuczną inteligencją, oraz w jakich okolicznościach powstawały takie rozwiązania jak na przykład ChatGPT. Na przestrzeni całej książki poznajemy również historię Jeffreya Hintona, nazywanego ojcem chrzestnym sztucznej inteligencji.
Faceta, który zdobył Nobla w zeszłym roku za właśnie swoje osiągnięcia i przysłużenie się rozwoju AI. Tutaj tylko dodam mały disclaimer. Pierwszy rozdział, pierwsze jakieś 20-30 stron czyta się nieco mozolnie. Jest to wprowadzenie na temat powstawania algorytmów i rozumiem, dlaczego to jakby wprowadzenie tam jest, ale trochę ciężko przez nie przebrnąć. Za to właśnie po tym pierwszym rozdziale zaczyna się robić naprawdę pasjonująco, więc każdy, kto chce być na bieżąco z tym, co się dzieje dookoła nas, nie chce zostać w tyle wraz z rozwijającą się technologią, powinien sięgnąć po tą książkę. Książka numer 7. The Diary of the CEO, wspomnianego już wcześniej Stevena Bartletta. Tytuł, jak wiele osób może kojarzyć, to również jest nazwa podcastu Stevena Bartletta. Podcastu, który oryginalnie skupiał się właśnie przede wszystkim na tych biznesowych aspektach, ale obecnie Steven porusza tam szereg różnych zagadnień ze sfery samorozwoju, zdrowia czy relacji. W każdym razie ta książka jest ukierunkowana na konkretnego odbiorcę. Są to osoby raczej przedsiębiorcze, ci, którzy myślą o rozpoczęciu własnego biznesu, właścicieli firm i osób, które na przykład chcą się stawać lepszymi liderami i szefami. Bartlett dzieli się tutaj swoją wiedzą z zakresu prowadzenia firm. Przekazuje tutaj właśnie te 33 zasady na lepszy biznes i życie w formie różnych przypowieści i opowiadań, dzięki którym dużo łatwiej nam zrozumieć, jak te zasady działają w praktyce. Ja jestem na razie tylko aspirującym przedsiębiorcą, ale dzięki tej książce już wiem, na których elementach się skupić, a jakich błędów się wystrzegać i unikać. Tym samym, jeśli przedsiębiorczość albo pozycja lidera to jest coś, co Cię interesuje, warto sięgnąć po tę książkę z pewnością. Książka numer 8 i ostatnia z działu Biznes i pieniądze. Jest to prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjna pozycja z tego zestawienia. The Millionaire Fastlane, czyli złam kod do majątku i żyj bogaty przez całe życie. Jest to okropny tytuł. Książka sama w sobie też wygląda, ma całą tą warstwę wizualną po prostu obrzydliwą. Jest to na maksa odpychające. Gdybym przechadzał się po księgarni i zobaczył tę pozycję, to nigdy w życiu bym po nią nie sięgnął. Ale była ona mi polecona przez bardzo rzetelne źródło i bardzo się cieszę, że mu zaufałem, ponieważ właśnie pomimo wątpliwej okładki, to treść sama w sobie jest bardzo inspirująca i bardzo pouczająca. Motywem przewodnim tej książki jest podróż. To właśnie do podróży autor przyrównuje cały proces bogacenia się i w taki metaforyczny sposób podkreśla, że w zależności od tego, jaką drogę obierzemy, nasza podróż może być szybka, przyjemna i prosta do celu, albo taka, która jest mega żmudna i wydaje się nigdy nie kończyć. Dlatego warto poznać, czym jest ten tytułowy fast lane oraz jak się na niego dostać z takich sytuacji, które nazwane są chodnikiem albo pasem wolnego ruchu. Jedna myśl z tej książki, która ze mną została szczególnie, jest następująca. Jeśli nie chcesz żyć tak jak większość ludzi, czyli na przykład żyjąc od wypłaty do wypłaty, pracując na pełen etat 40 godzin tygodniowo, to musisz robić inne rzeczy niż większość ludzi. Także polecam ten tytuł zwłaszcza osobom, które mają na uwadze niezależność finansową i na przykład myślą o rozpoczęciu swojej własnej działalności i otwarciu swojego własnego biznesu. Polecanko. Ja z pewnością będę do niej wracać. Zbliżamy się do końca zestawienia. Dwie ostatnie książki z kategorii filozofia. I pierwszą z nich jest The Creative Act, A Way of Being autorstwa Ricka Rubina. Jest to najbardziej ezoteryczna, wręcz taka duchowa książka z mojej listy. Tu warto się chwilę zatrzymać nad samą postacią Ricka Rubina. Rick Rubin jest niezwykle wpływową osobą, zwłaszcza w branży muzycznej. I pomimo, że nie ma żadnego wykształcenia muzycznego, ani nawet nie potrafi grać na żadnym instrumencie, czy nie wiem, czytać nut, jest uważany za jednego z największych ekspertów od procesu
twórczego i niezliczona ilość artystów zgłasza się do niego, żeby popchnął ich do tworzenia ich największych dzieł. Tym samym, sięgając po tę książkę, w lepszy sposób jesteśmy w stanie zrozumieć jego sposób myślenia i filozofię. Z książki dowiemy się o alternatywnych sposobach na traktowanie twórczości, sztuki, ludzkiego życia i otaczającej nas energii i świata. Jedna z najciekawszych myśli prezentowanych w tej książce odnosi się do żywotu idei. Jeśli pojawi nam się jakiś pomysł, jeśli przyjdzie na niego czas, to jeśli nie my go zrealizujemy, to istnieje bardzo duża szansa, że ten pomysł, ta idea spróbuje znaleźć ujście w jakimś innym miejscu, u innego twórcy. Ta książka jest troszeczkę taka i zdecydowanie oferuje taki niestandardowy, inny sposób myślenia, który może nieco otworzyć głowy, zwłaszcza właśnie takim osobom kreatywnym. Dlatego polecam tę książkę zwłaszcza osobom, które projektują, zajmują się sztuką, które miewają blokady twórcze albo po prostu interesują się światem sztuki lub chcą się nauczyć rozwiązywać problemy w kreatywny sposób. Dobra, dotarliśmy niemal do końca. Ostatnia pozycja zestawienia, czyli Everything is Fact Marka Mansona, czyli jednego z najciekawszych myślicieli naszych czasów. Ta książka to zdecydowanie filozofia Mansona przełożona na papier, jednak z bardzo solidnymi podstawami. Rzeczy, które proponuje i tłumaczy, mają swoje fundamenty w nurtach filozoficznych uznanych myślicieli takich jak Kant, Platon czy Nietzsche. W zachęcający sposób przedstawia także sylwetki tych filozofów, pokazując nieco to, jak wyglądały ich życia, dzięki czemu dostajemy dodatkowy kontekst tego, dlaczego i w jakich okolicznościach faktycznie powstawały różne z tych wiodących nurtów filozoficznych. Myślę, że taka domena filozofii, że nie ma jednej właściwej filozofii, z którą wszyscy muszą się zgadzać, więc tym bardziej warto się zaznajomić z nowymi propozycjami, a tym samym dać szansę właśnie tej książce. Bywa ona dość skomplikowana. Ja miałem momenty, w których 3 razy musiałem coś przeczytać, żeby do mnie dotarła myśl autora, ale koniec końców jest ona napisana raczej luźnym językiem i większość rzeczy jest stosunkowo przystępna. Polecam tę książkę każdemu, komu zdarza się mieć takie filozoficzne refleksje i tym, którzy zastanawiają się, jaki jest w ogóle sens i cel życia. Ale też każdemu, kto chce się dowiedzieć, czym jest paradoks rozwoju, jak działają religie, nie tylko te duchowe, dlaczego ból może okazać się najlepszym rozwiązaniem na większość problemów, a także dlaczego Witold Pilecki był mega kozakiem. Nie najlżejsza, ale bardzo ciekawa i rozwijająca książka, także jeszcze raz polecam. Dzięki serdecznie, jeśli dotrwaliście do tego momentu wideo. Była to mała przeprawa, żeby przejść przez wszystkie te tytuły. Jeśli miałbym to wszystko szybko podsumować, to może najlepiej to zrobić w formie mojego top 3. Myślę, że Happy Sexy Millionaire to jest coś, co daje fajną perspektywę i taki control check tego, do czego dążymy. Genius Makers to moim zdaniem obowiązkowa pozycja, żeby się odnaleźć w świecie AI. I How to Not Die Alone, ponieważ koniec końców relacje są chyba najistotniejsze w życiu, a to jest świetny przewodnik, jak między nimi i w nich nawigować, więc jest też super śmieszne i przydatne, także życzę Wam udanej lektury. Mam nadzieję, że niektóre z tych polecajek jakoś z Wami zarezonowały. Sięgniecie po niektóre z tych książek. Jeśli tak, to dajcie mi koniecznie znać. Jeśli Wy macie jakieś inne polecenia z tego typu tematyk, to bardzo chętnie też o nich usłyszę. Śmiało piszcie. Tak samo jeśli spodobało Wam się wideo, też możecie mi zostawić jakiś miły komentarz. A tymczasem dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.